Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejne zagranie. Natomiast zanim zacznę od tego zagrania, które jest aktualnie, to przedstawię Wam to, na czym dzisiaj się przejechałem troszkę, bo rozgrywałem tutaj Breakout Close na rozegranie. To jest u mnie na X, także możecie sobie zobaczyć na X. Rozgrywałem to low. Jako S&P jest jako słabsze, było jako słabszy indeks, no to rozgrywałem shorty. Natomiast na szczęście wyszedłem tutaj na break-evenie. I nic na tej transakcji nie straciłem, ale teraz odwróciłem pozycję. Postanowiłem wejść na S&P, znaczy na Nasdaqu, mikro Nasdaqu, 8 na razie kontraktami, z racji tego, że mamy breakout VWAP-a. Wykres jest powyżej średniej, powyżej VWAP-a i targetuję tutaj, no gdzieś w okolicach pewnie dzisiejszego high. Tutaj. Ewentualnie zobaczymy, jak cena zachowa się tutaj na tym ostatnim kluczowym swingu. Być może z jakąś dokładką i zamknę wtedy wcześniej. Przypuśćmy gdzieś w poziomach 29 400, może nawet 29 360. Na tą chwilę tak to wygląda. Koncepcja prosta, bardzo prosta. Na H4 jest również wybroniona średnia. Zobaczcie, EMA21 jest wybroniona. To jest dla mnie kluczowy sygnał, bo jeżeli wykres zamknąłby się w ten sposób, świeczka zamknęłaby się w ten sposób, no to by był dla mnie sygnał poniżej średniej EMA do dalszych shortów gdzieś może na te poziomy, tak? Natomiast w tej sytuacji sygnałem jest dla mnie to, żeby otwierać longi w tej chwili, więc oczekuję tego, że przetestowane będą tutaj te poziomy high, weekly high. I jak będzie się tutaj sytuacja rozwijać, zobaczymy. Na tą chwilę zostawiam to zagranie, niech sobie leci. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Ok, dołożyłem do pozycji 2 mikrokontrakty. Sytuacja ta wygląda tak, że tutaj jest to dzisiejsze high i w to będę celował, natomiast nie wiem, czy jakby mnie nie wybiją tutaj na break-even, bo wszystko się może wydarzyć. Natomiast zobaczcie po high-rynkach. Mocna high-rynka, druga high-rynka, widać, że jest parcie i zobaczymy, może w granicach tutaj weekly high się będę zamykał z pozycją. Ale na pewno zrobię to z Wami teraz na żywo niedługo, bo jest mocny momentum, więc nie będę chciał trzymać tego trade'a jak najdłużej w tym przypadku, bo jest to dość spora pozycja zbudowana, tylko będę chciał wyskoczyć, kiedy się momentum skończy i obstawiam, że to będzie weekly high w okolicach 29 386. Czyli może nawet tutaj wyskoczę z pozycji. To będzie dla mnie wystarczający zysk już. Zrobimy to na o takim poziomie 29 378 i to będzie tutaj. Jak będzie blisko targetu, będę się podsuwał z targetem wyżej. Będę przenosił target wyżej i również stop lossa stąd zabiorę gdzieś tutaj, żeby już skracać go maksymalnie, nie? Dobra, jest momentum. Dokładam jeszcze 2 mikrokontrakty. Ok, dokładam jeszcze 2. Chcę maksymalnie wykorzystać momentum i maksymalnie skracać za chwilę stop lossa. Jeżeli zrobimy breakout 29 360, będę starał się już tutaj po świeczkach prowadzić tą pozycję. Również bardzo fajny target. Zobaczcie, jest tutaj na 29 400. Jest to taki kluczowy swing, który się rzuca w oczy na pierwszy rzut oka, więc to jest fajna opcja. Jeżeli tu nie było pułapki, mamy jedną próbę, drugą próbę, nie było pułapki w tym miejscu, żeby testować z powrotem to low, no to adekwatnie do tej sytuacji, jeżeli nie ma pułapki, staram się szukać drugiego kierunku i właśnie z targetem na jakiś lokalny swing, nie? Lokalny high. I takie lokalne high mamy tu i kluczowe high dzisiejszego dnia to są targety oraz wczorajsze high to jest taki maksymalny target na teraz. Dobra, i chyba dostanę tutaj zaraz break-even na tym zagraniu akurat. Może się pośpieszyłem z tymi dokładkami, może trzeba było poczekać jeszcze więcej. No natomiast wybrałem taką opcję, no i tyle, nie? Czy nie warto było tutaj zysku cashować, nie? Tam jak byłem na $1100. Nie, z tego względu, że jeżeli chodzi o moją strategię, jeżeli chodzi o moje scenariusze, to bardziej mnie cieszy to, kiedy na przykład jakiś target będzie zebrany, kluczowy target, który sobie tam ustaliłem, niż to, żeby cashować tutaj zysk, ponieważ ja nie jestem typowym traderem momentum, czyli że wchodzę w szybkie skalpy tutaj, dokładam pozycję i wychodzę, tylko jestem takim traderem, który rozgrywa pod dany scenariusz. Rozgrywa sobie coś, co sobie tam umaił w głowie, jakiś scenariusz i na tej podstawie ja dochodzę do wniosku, czy mam rację, czy nie. A więc dzisiaj sytuacja wygląda tak, że chcę właśnie tutaj te targety osiągnąć.
Moim zdaniem tutaj rynek dojdzie 29 400. No i przynajmniej do takiego targetu tutaj właśnie, co sobie ustaliłem troszkę wcześniej, chciałbym dotrzymać tego trade'a. Nawet powiem więcej, jeżeli teraz mamy setup jednej kreski, jeżeli wykres podejdzie w górę, zrobi korektę, znowu podejdzie w górę, więc na tym breakoutie tutaj będę dorzucał pewnie kolejne pozycje. Także już zaznaczam sobie ten setup, kolejny setup mniej więcej. Tutaj jest setup i teraz tutaj wchodzę w pozycję lub czekam i wchodzę na kresce, nie? Ewentualnie dołożę sobie tutaj jeszcze 2 i zabezpieczę pozycję. Może tak zrobimy, nie? No dobra, dajemy tak. Dajemy sobie buy stop limit. I teraz, w momencie, kiedy mi się przesunie, to już będzie na tyle duża pozycja. W momencie, kiedy mi tutaj to zlecenie zbierze, rynek, no to będzie na tyle duża pozycja, że ja będę skracał, nie ma opcji już tutaj, że będę trzymał, będę skracał stop lossa jak najkrócej będę mógł. Ok, czyli tak, rynek się wsparł tutaj na tym lokalnym wsparciu i próbuję przetestować aktualnie ten szczyt tutaj. Ale w sumie zrobimy tak, dołożę jeszcze 2, dołożymy sobie na 4 mikrokontrakty. I tak będę skracał stop lossa i tak zaraz, jeżeli tutaj wystąpi setup, jeżeli zbiorą moją pozycję, więc to nie ma jako tako znaczenia. Czy to będzie 2, czy to będzie 6, ważne, żebym zabezpieczył transakcję. Ok, teraz sytuacja wygląda tak, że jeżeli to puści, czyli te wszystkie knoty tutaj, to lokalne wsparcie, to następne wsparcie jest na EMA21, czyli wykres będzie cisnął jeszcze w dół, żeby zweryfikować tą EMA, ale już mnie tutaj z pozycji wtedy wywali, ponieważ tutaj będzie poziom 29 280, a ja mam stop lossa na 29 292, czyli musiałbym go przestawić tutaj, co jest bez sensu, więc jak już to mnie wybije na break-evenie tutaj. Więc summa summarum będę dzisiaj tylko na plus 400 na tym S&P, co rozgrywałem wcześniej. No dobra, takiego farta to ja dawno nie miałem. Póki co pewnie to wybiją, ale zabrakło tu, zobaczcie ile do tego knota, żeby mnie wyciągnęli z pozycji. Ok, więc break-even. Podejrzewam, że to się zatrzyma tutaj na średniej teraz, ewentualnie point of control i może być jakiś znowu kontynuacja w górę, więc na to wygląda, że nie da rynek zarobić. Dzisiaj przynajmniej mi, jest już 17:27, więc jakieś tam ochłapy przyjąłem, plus 400 na dzisiaj i myślę, że okej. Tym bardziej rozgrywałem tylko konto prywatne, dzisiaj propów nie rozgrywałem, także to nie jest zbyt duży zysk jak na konto prywatne, ponieważ celuję w większe wartości. Dobra, myślę, że w tym nagraniu to będzie wszystko. Koncepcja była prosta, na breakout VWAP, świeczka H1 też się fajnie zapowiada, no ale już beze mnie. Dobra, to trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.